Cześć, mam na imię Julian, na YouTube możecie mnie znaleźć pod pseudonimem Kaimi, a to jest wyjątkowa opinia o grze Assassin's Creed Shadows z podróżą w przeszłość, abyśmy byli w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, dokąd zmierza Ubisoft. Tak, Ubisoft jak zawsze coś spierniczy. Już od wielu lat mamy możliwość ogrywania wielu gier, które dostarcza nam firma Ubisoft. No i od samego początku ja, jako już powiedzmy sobie pełnoletni gracz, miałem przyjemność gdzieś tam mniejszą lub większą zetknąć się z grami z serii Assassin's Creed. Ostatnia gra, w którą miałem przyjemność grać, nazywa się Assassin's Creed Shadows, wydana w roku 2025. Opowiada nam historię Yasuke i Naoe, czyli dwójki bohaterów z feudalnej Japonii. No i tak, warto by było tutaj jednak odrobinkę skupić się na tym, co zostało zrobione nie tak, ale zaczynając od początku. Assassin's Creed 1 dla mnie osobiście mocne 8 na 10. Assassin's Creed 2 9 na 10. Assassin's Creed Brotherhood powrót do 8 na 10. Assassin's Creed Revelations znowu mocne 8 na 10. Assassin's Creed 3 to była taka szóstka. Później poprawili błędy, możliwe, że złapałoby się na 7, natomiast na początek zdecydowanie było to 5 na 10. Po Assassin's Creed 3 przyszedł czas na Assassin's Creed Black Flag. Assassin's Creed Black Flag to była pierwsza część tak naprawdę Assassin's Creed'a, którą można było określić jako Assassin 10 na 10. Do tego wszystkiego dostaliśmy możliwość pływania statkami, walk morskich. To miał być nowy krok, nowy oddech serii Assassin's Creed. Niestety skończyło się Assassin's Creed Rogue. W Assassin's Creed Rogue nigdy nie miałem przyjemności zagrać, natomiast dużo na jej temat słyszałem, dużo na jej temat czytałem. Wiem, że jest to gra mniej więcej na poziomie 7, 6 na 10. Mamy odwróconą rolę, ponieważ tym razem nie gramy asasynem, tym razem gramy templariuszem. Szkoda, być może któregoś dnia będę miał okazję tę kwestię nadrobić. Po Assassin's Creed Rogue mieliśmy Assassin's Creed Unity. Unity oceniam na około 6 na 10. Po Unity był Syndicate. Bardzo mi się podobał ze względu na miejsce, w którym został osadzony. Londyn w czasach wielkiej rewolucji industrialnej był naprawdę fajnym, przełomowym podejściem do tej serii. Szczególnie, że dostaliśmy linkę z hakiem, która pomagała nam się wspinać na bardzo wysokie budynki, czego brakowało w Unity. Po Assassin's Creed Syndicate mamy pierwsze RPG w postaci Assassin's Creed Origins, który nie był złym wejściem w serię asasynów, które miały gdzieś tam odrobinę w sobie tych RPG-ów. Później po Origins pojawił się Odyssey, który oceniam mniej więcej na jakieś 3 na 10. Moim zdaniem jest to jedna z najgorszych części. Chociaż z tego co wiem, bo tutaj spotykam się z kilkoma różnymi opiniami na temat tej konkretnej części, wiele osób sobie ją chwali. Ja osobiście jej nie lubię. Po Assassin's Creed Odyssey dostaliśmy Assassin's Creed Valhalla. Tak, to są kolejne błędy tak naprawdę powielane przez Assassin's Creed Odyssey. No i Assassin's Creed Origins oczywiście. Masa znaków zapytania, masa skrzynek do znalezienia, masa losowych wydarzeń. Okej, można by było powiedzieć, że Assassin's Creed powinien iść w tą stronę, coraz bardziej otwierać przed nami świat, ale tego fizycznie było za dużo. Graczy zbyt duża ilość pewnych elementów jednak zaczyna nudzić, tak? Staramy się pewnego poziomu otwartości świata po prostu nie osiągać, ze względu na to, że może dojść do odbicia. Ze względu na to, że będzie po prostu za dużo kontentu. No w tym wypadku niestety Valhalla wcale nam tej kwestii nie ułatwiła. Valhalla mniej więcej oceniłbym na jakieś 6 na 10. Tutaj mieliśmy fajną opowieść o wikingach. Mieliśmy pierwszy raz tą historię związaną z przepłynięciem morza, tak, z Norwegii do Wielkiej Brytanii. To było naprawdę fajne. Eivor, fajnie tworzona postać, natomiast no, były pewne rzeczy, które już mniej więcej od Origins no, nie pasowały mi do historii Assassin's Creed. Mówimy tutaj o tych kwestiach boskich. W Valhalli to było drzewo życia, Yggdrasil, tak? Natomiast we wcześniejszych częściach oczywiście te kwestie również były poruszane, walki z bossami w postaci bogów. No nie, Ubisoft, troszeczkę jednak tutaj chyba pomyliliście drogę i wyszliście z takiego głównego założenia, jakim miał być Assassin's Creed, czyli
symulatorem zabójcy średniowiecznego, ze starożytności, etc. Zaczęliście iść sobie w typowego RPGa typu Devil May Cry z naliczającymi się wartościami punktów życia, które stopniowo zbijamy u przeciwników. Nie tak to powinno wyglądać, nie tego my jako fani oczekiwaliśmy. Takie jest przynajmniej moje subiektywne zdanie. No i w końcu, słuchajcie, docieramy do Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Shadows na początku zapowiadał się bardzo ciekawie. W ogóle to miała być możliwość odbicia się Ubisoftu od dna, które niestety osiągnął na przestrzeni ostatnich czasów. No i tak, podsumowując to jednym zdaniem, Ubisoft, nie udało wam się. Wielka szkoda. Tak było. Ubisoft niestety od dna się nie odbił. Assassin's Creed Shadows jest grą, która pociągnęła studio jeszcze niżej. Miejmy nadzieję, że może uda im się jeszcze wypełznąć z tego przysłowiowego gówna. Kto wie? Assassin's Creed Shadows w każdym razie w pełnej swojej krasie prezentuje nam połączenie poprzednich części, czyli Origins, Odyssey oraz Valhalla, z takimi elementami jak Nowy Świat w postaci feudalnej Japonii. Japonia pięknie odzorowana. Ja w ogóle od samego początku powtarzałem, że Ubisoft to jest studio, które powinno się zajmować tworzeniem map do gier. Nie powinni produkować gier. Niech oni się dogadają, nie wiem, z Rockstarem, z kimkolwiek, kto produkuje świetne fabularnie gry i niech oni zajmą się produkcją map. Mapy to jest coś, na czym oni się znają. Fotogrametria, pewnie, nie ma problemu, ale proszę was, przestańcie robić gry, ponieważ to wam przestało kompletnie wychodzić. Wracając do feudalnej Japonii. Japonia została zrealizowana w bardzo ładny sposób, tak? Mamy małe miasteczka, mamy wioski, mamy duże miasta, mamy masę historycznych postaci. Gdzieś tam z tym Yasuke, o którym było już głośno w mediach przed premierą Assassin's Creed Shadows, że jest to historyczna postać, chociaż to też nie jest do końca jakby potwierdzona kwestia. Mówią, że tak, jedni mówią, że nie, jeden rabin powie tak, inny mówi inaczej. Tutaj ciężko jest powiedzieć, czy faktycznie Yasuke jest postacią historyczną, być może nie jest to istotne. W każdym razie Naoe oraz Yasuke, dwie postacie, które są grywalne w Assassin's Creed Shadows. Obie postacie napisane są w sposób, powiedziałbym, że ciekawy, chociaż moim zdaniem Naoe jest zdecydowanie postacią dużo bardziej głęboką, tak? Przede wszystkim dlatego, że jej background jest dużo bardziej rozbudowany. Yasuke jest po prostu niewolnikiem, który przypłynął sobie do Japonii, no i przez przypadek tak naprawdę przeszedł z władzy mnicha pod władzę szoguna. Naoe natomiast jest to bohaterka, która bardzo mocno przypomina nam Ezio z drugiej części, tak? Czyli bohatera, który kierowany jest zemstą, tak? Ktoś tam zabił jej rodzinę, ona jest kierowana zemstą i po prostu rozpoczyna swoją przygodę. Jeżeli chodzi o mechanikę, tutaj znowu mamy odrobinkę rozbudowany system walki, rozbudowany system poruszania się. Naoe jest to typowy asasyn, Yasuke jest to typowy tank. No niestety w przypadku tej postaci, znaczy ja rozumiem, Ubisoft coraz bardziej kieruje się w stronę RPG. Potrzebowali zrobić dwie postacie, jedną taką na podejście typu stealth, drugą na podejście typu tank, żeby każdy gracz znalazł coś dla siebie, żeby po prostu tych kopii można było sprzedać więcej, ponieważ być może nie każdemu pasowało w poprzednich częściach podejście cały czas typu po cichu. No ale ludzie, po to kupujemy Assassin's Creed, żeby się skradać, żeby dokonywać skrytobójstw. Już od samego początku, od momentu kiedy uruchomiłem grę, sprawdziłem opcje. W opcjach było takie okienko, które pozwala nam włączyć albo wyłączyć możliwość zabójstwa ukrytym ostrzem za pierwszym razem. Mamy możliwość włączenia tego standardu, który do tego przyzwyczaił nas Origins, przyzwyczaił nas Odyssey, że ukryte ostrze działa trochę jak miecz. Podchodzimy do kogoś, dźgamy go po żebrach i ściągamy mu na przykład, nie wiem, ćwierć albo pół paska życia. No nie, to tak nie powinno wyglądać i w ogóle ja nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale ktokolwiek to zrobił, to powinien wisieć jajami zaczepiony na drzewie i zostać w ogóle zwolniony z tej firmy już dawno temu. Ktokolwiek wpadł na pomysł takiego zagmatwania mechaniki gry, no to człowieku. Wracając, włączyliśmy opcję Instant Kill dla ukrytego ostrza, tak? No i wtedy faktycznie ta gra nabiera odrobinkę rozmachu. Natomiast jeżeli chodzi o samą historię, która jest później opowiadana, no to tutaj tak naprawdę są dwa obozy.
Ze względu na to, że całość historii jest generalnie strasznie długa, strasznie nie jest zagmatwana w żaden sposób. Jest długa ze względu na to, że mamy powtarzalność misji. Wszystkie cele, których teraz jest jeszcze 4 razy więcej niż w poprzednich częściach, niż w Valhalla, niż w Odyssey, niż w Origins, teraz wszystkie cele, do wszystkich celów mamy dokładnie bardzo podobną drogę. Potem oczywiście następuje to zabójstwo każdego z tych celów. Nie zostało to moim zdaniem zrealizowane w sposób odpowiedni, tak? Ze względu na to, że ja po zabiciu 3 przeciwników generalnie już zacząłem się odbijać. Zaczęło być tego po prostu dla mnie za dużo, za mało to było obudowane fabularnie. No niestety. Wywołało to we mnie takie flashbacki z Wietnamu generalnie i sprawiło, że po prostu przestałem odczuwać jakąkolwiek przyjemność. Jeżeli chodzi o w ogóle walkę w tej części, no to tutaj śmiało mogę powiedzieć, że walka została zrealizowana miernie. No jest ona bardzo podobna do tego, co przerabialiśmy w poprzednich częściach, tak? Czyli tłuczemy, aż utłuczemy, chyba że chcemy wykorzystać ukryte ostrze, no to wiadomo, ukryte ostrze teraz jest instant kill, w końcu wprowadzili tą opcję. Natomiast tutaj jest tłuczenie i tłuczenie. Takich rzeczy chcieliśmy uniknąć ze względu na to, że miała to być gra o zabójcach. Jak zabójca się do czegoś zabiera, no to nie tłuczemy się mieczem, tak? A nawet jeżeli byśmy już weszli w walkę, że tak powiem, twarzą w twarz, na miecze, tak? To ta walka przecież mogłaby wyglądać jak chociażby w Ghost of Tsushima. Tam walka była zrealizowana w sposób przepiękny. No genialny. Dokładnie taki, w jaki wyobrażam sobie walkę samurajów, wyobrażam sobie walkę ninja i tak dalej. A tutaj po raz kolejny dostajemy paski życia z 1 000 000 punktów, no i musimy takich niemilców ubijać. Taka walka potrafi trwać 5 minut, 10 minut, w zależności od tego, z kim tam mamy przyjemność się nawalać. Jeżeli chodzi o wybór broni, dostajemy jej kilka rodzajów. Każdy z bohaterów, czy Yasuke, czy Naoe, dostają różne rodzaje broni. Yasuke oczywiście większe katany, jakieś duże pałki, duże miecze i tak dalej. Wszystko takie typowo skrojone pod tanka. Naoe natomiast wszystko skrojone pod Silent Assassin, tak, czyli jakieś noże do rzucania, katana, kusarigama, tak, czyli taki cep na łańcuchu. Generalnie jest różnorodność. Fajne jest to, że możemy tak naprawdę przez większość gry wybrać sobie to, kim właściwie chcemy grać. Wyjątek tutaj stanowił prolog do gry, gdzie zdecydowana większość czasu została poświęcona samej Naoe, Yasuke został odciągnięty gdzieś tam na drugi plan, by potem ponownie połączyć te dwie postacie. W każdym razie, wracając do tego, że możemy sobie wybrać postać, którą chcemy grać, styl, który nam bardziej odpowiada. To jest fajne, to jest uśmieszek do graczy, ponieważ myślę, że tego nam troszkę brakowało. Tak natomiast faktycznie można było taki system wprowadzić do gry nie w rodzaju Assassin's Creed. No przepraszam, ale ta gra nie stawia na tankowanie. Jeżeli chodzi o postacie poboczne, które mamy okazję poznawać gdzieś tam na przestrzeni całej gry, no to też tutaj jest spory wybór różnych postaci. Jedne są napisane lepiej, jedne są napisane gorzej, ale nie ma tutaj postaci, które się wybijają w jakikolwiek sposób. No, wyjątek oczywiście stanowi sam Shogun, którego mamy okazję poznać na początku gry i który nam towarzyszy przez jakąś tam część całej podróży, przez bardzo krótką swoją drogą. Jego gra, zresztą bardzo znany japoński aktor, tutaj nie mam się do czego przyczepić, jest to postać bardzo ładnie zbudowana. Nie poznajemy jego jakiejś głębszej historii, natomiast na samą grę aktorską bardzo przyjemnie się patrzy. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę postaci, są one płaskie, po prostu są płaskie. Każda postać jest typu, mają 2, 3, 4 zdania takie o sobie troszkę do powiedzenia, związane z ich codziennością, tak, natomiast cała reszta to są już typowo FedExowe rzeczy, typu nie, potrzebuję pomocy z tym, ukradli mi to, przynieś, podaj, pozamiataj. W porównaniu do poprzednich części, no tutaj trzeba niestety śmiało powiedzieć, że Assassin's Creed Shadows nie wypada jakoś cudownie. Ja niestety, ze względu na to, że grałem w praktycznie wszystkie poprzednie części Assassin's Creed'a, no to tutaj, jako wielki fan Ubisoftu, bardzo mocno liczyłem na to, że faktycznie tej grze uda się gdzieś tam wynieść powyżej poziomu poprzednich części. No niestety, po raz kolejny myślę, że nie tylko ja, ale również i inni gracze, którzy gdzieś tam określają się fanami gier Ubisoftu właśnie w postaci Assassin's Creed, byli po prostu zawiedzeni tym, co Ubisoft nam dostarczył. Na tą chwilę ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy
Ubisoft weźmie sobie do serca to, co mówiono o Assassin's Creed Shadows po jego premierze. Wiem, że już teraz jest planowana premiera kolejnej części Assassin's Creed, tak? Mało jeszcze o niej wiadomo, natomiast mam nadzieję, że wszystkie uwagi, które gdzieś tam są skierowane do firmy Ubisoft, trafią po prostu do nich, tak? I wywalą w końcu tego człowieka, który padł na pomysł stworzenia z Assassin's Creed'a RPG. Moim zdaniem Assassin's Creed powinien być kształtowany na modłę Hitmana. To myślę, że to jest najlepsze połączenie. Pierwsza część była Hitmanem, druga część była Hitmanem, trzecia część, czwarta część, Unity też, trójka też. Więc dlaczego w tym kierunku nie iść? Dlaczego zmierzamy w zupełnie inną stronę, która kompletnie do tego gatunku nie pasuje, zamiast dać temu gatunkowi się rozwijać właśnie w tą stronę, w którą powinien, nie? Tworzyć grę, która faktycznie jest symulatorem zabójcy, a nie tworzyć nam kolejnego Metina. I bez urazy, ja wiem, że Metin to była dobra gra, ale Metin a Assassin's Creed dwie różne rzeczy. Dlatego proszę was, Ubisoft, zastanówcie się nad tym, co robicie, ponieważ Assassin's Creed Shadows jest grą po prostu mierną. Z mojego punktu widzenia jest grą po prostu mierną. Spowodował, że ja jako fan Assassin's Creed'a, jako wielki wielbiciel waszej firmy, po prostu się od gry po raz kolejny odbiłem. I moim zdaniem jest to coś, na co warto zwrócić uwagę ze względu na to, że po prostu niszczycie własną produkcję, tak? Takimi głupimi decyzjami związanymi z tym, że zmieniacie kompletnie założenie, z jakim ta gra się pojawiła na rynku. A to nie jest fajne. Nie jest fajne przynajmniej w stosunku do nas.